Merhaba, tutaj Magda z kanału Kawa po turecku I ja. i Nuri, oczywiście. Witamy Was w kolejnym vlogu. Chciałam się akurat tutaj w parku przywitać, bo mamy tutaj przepięknie zielono znowu. Nie mogę się tutaj napatrzeć na tą zieleń. Przepiękna też dzisiaj pogoda, chociaż niestety to ostatni dzień takiej pogody. Jak to dla Was nagrywam, jest ostatni dzień kwietnia. Jutro rozpoczyna się majówka i mieliśmy plany wyjazdowe, które się nie udały. znowu zostały pokrzyżowane przez pogodę. Nagle mamy po prostu jakieś załamanie pogody w całym regionie i tak jak dzisiaj mamy przepiękne słońce i 22 stopnie w cieniu, tak w weekend tu w okolicy temperatura spadnie nawet do 6 stopni i będzie non-stop lało. Więc wyjazdy musimy przełożyć na później, ale dzisiaj korzystając z tego, że jest ładnie, to chcieliśmy też coś dla Was ponagrywać, co tutaj można w Burdur. I wpadłam na taki pomysł, żeby zrobić Wam dzisiaj taką wycieczkę kulinarną tutaj po regionie. Mamy tutaj bardzo ciekawe miejsce, które samo w sobie jest warte pokazania Wam i jest też tam serwowana właśnie regionalna kuchnia, więc dzisiaj tam Was zabierzemy. Sami zresztą dopiero pierwszy raz zobaczymy, jak to wygląda. Na razie sama tylko widziałam relacje innych w internecie. Nie mieliśmy jeszcze okazji tam być, więc wszystko wspólnie dzisiaj odkryjemy. No dobrze, a teraz krótki spacerek i potem ruszamy na obiad. Dotarliśmy na miejsce, jesteśmy w starej dzielnicy Burdur i za mną właśnie jest ten budynek, o którym Wam wspominałam. Nazywa się on Taş Oda i dosłownie tłumacząc oznaczałoby to kamienny pokój, dlatego że ten budynek w większości wykonany jest właśnie z kamienia i z drewna i został wybudowany jeszcze w czasach osmańskich. Później wyremontowany i oddany właśnie tutaj do użytku mieszkańców, trochę jako muzeum, trochę jako restauracja serwująca regionalne potrawy. W środku będziemy mogli zobaczyć, jak kiedyś tutaj w tym regionie się żyło. I wszystko to tutaj podlega teraz pod uczelnię w Burdur. I z tego co wiem, to też jak tutaj przygotowują te potrawy, to używają produktów, które są wyprodukowane właśnie na terenie uczelni, bo jest tam i weterynaria, i przepraszam, samochody tędy przejeżdżają. Przy ulicy stoi. Pod prąd jedzie. Pod prąd jedzie. Cała Turcja. Słuchajcie, na uczelni jest i weterynaria i mają całą właśnie jakąś taką zagrodę ze zwierzętami i produkują przede wszystkim nabiał i właśnie tutaj te produkty są używane podczas gotowania. No ale wejdźmy do środka, pokażę Wam wszystko w środku, może będzie ciszej, jakieś będą łatwiejsze warunki do nagrywania. Wchodzimy. I tak wygląda budynek z zewnątrz. I tutaj jest wejście. I na wejściu, zobaczcie, mamy właśnie nazwę Taş Oda. I jest u góry też skrót od nazwy uczelni Makü Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi. Zobaczcie, tak to wygląda w środku, jak weszliśmy na piętro. Jak widzicie, budynek, tak jak mówiłam, zbudowany z kamienia i drewna. Zachowane tutaj okiennice. I tutaj na wejściu od razu możemy zobaczyć regionalne stroje. Tak to wygląda. Męski i damski. Zobaczcie. Pięknie, szczegóły. I tutaj też wszystko tak samo ładnie w drewnie. I zobaczymy też, jak wygląda w środku. Ale patrzcie na te detale. Pięknie. I wchodzimy do środka. Tutaj nie ma światła, ale myślę, że tyle będzie widać. Tak wygląda tutaj taka izba, zobaczcie. Na środku dywan i tutaj takie siedziska. I tutaj cała spiżarka. To tutaj się nazywa sini.
To jest taka metalowa taca, na której podawane było kiedyś jedzenie, żeby jeść je właśnie na podłodze. A tutaj zobaczcie, stara kuchnia. I też przygotowane takie wystawki z różnymi regionalnymi potrawami. Ale o potrawach opowiem Wam później. Zobaczcie, nawet tutaj taki gliniany garnek. Tak to wygląda. Możemy też tutaj sobie zajrzeć do szafki. Też zobaczcie, zostawione naczynia. A tutaj też mamy garnki. To jest elek do przesiewania mąki. A to prawdopodobnie są lampy z tykwy. Nie są? Tutaj się światełko wkłada. I jest lampa. I takie tutaj wyposażenie spiżarki. A tutaj, kochani, to są szafy, takie wbudowane w ścianie. No jak widzicie, jeszcze zostawione też lampy gazowe. A tutaj główny pokój. I tutaj też można sobie przyjść na jedzenie. Cały stół jest przygotowany. Chociaż nie sądzę, że w tamtych czasach tak przy stole jedzono. Teraz dostosowane do obecnych czasów. I zobaczcie, tak ten pokój wygląda. Tutaj myślę, że jest komin, ale pewna nie jestem. Tak. I tutaj zobaczcie, na podwyższeniu takie siedzenia. To już mi się całkiem kojarzy ze Wspaniałym Stuleciem, z serialem. Widać od razu, tak, że to pozostałości po tych czasach Imperium Osmańskiego, bo zupełnie na ten styl właśnie zrobione. Chociaż pamiętajcie, że to jest budynek cywilny, dom normalnych takich mieszkańców, a nie żadnej tutaj rodziny pałacowej. To nie pałac, po prostu jakaś rodzina sobie tutaj kiedyś mieszkała, No, tak. bogata rodzina. No na pewno bogata. I zobaczcie, tutaj też jakaś skrzynia. Tu też. Tutaj też takie rzeczy zostawione i tutaj druga skrzynia. A tutaj do spowiedzi. A tutaj do spowiedzi mówi Duri, ale no nie wiem. To Nie. jest do Hadzivati Regus. Aha, jak są przedstawienia, teatrzyki dla dzieciaków, teatr cieni. Z tyłu ktoś wieś, nie? I tutaj ta część to też szafy. Tutaj też zobaczcie, jak wszystko ładnie zdobione. I zwróćcie uwagę też nie tylko na te witraże w oknach, ale jaki tutaj jest sufit też. No piękne detale. I na zewnątrz zobaczcie też piękny sufit, piękne detale. Ładne połączenie kolorów, te okna. I tutaj takie wzory. Tutaj jest jeszcze jeden pokój, ale drzwi są zamknięte. Zobaczcie, tutaj widzę, że są różne zioła wyłożone. No i też są tutaj zrobione takie siedziska i duże okna drewniane. Tutaj też zobaczcie różne relikty przeszłości używane w domostwie. I jak Wam się tutaj podoba? Mi się bardzo spodobało i żałuję teraz, że już w dzisiejszych czasach budynki nie są budowane na ten styl, że to porzucono, bo bardzo tutaj jest klimatycznie. A teraz już wszędzie nowe bloki z betonu i szkła. No ale cóż, cieszę się, że chociaż część tych budynków jest zachowana i że można w taki sposób je zwiedzać. I przy okazji mogłam też Wam pokazać. Idziemy teraz zobaczyć, jak to wygląda na dole i zamówimy jakieś regionalne potrawy. I jak zeszliśmy na dół tutaj tymi drewnianymi schodami,
to znaleźliśmy się tutaj na dziedzińcu i właśnie tutaj jest ta część restauracyjna. Zobaczcie też, jakie fajne zdobione siedzenia. I można tutaj sobie siedzieć na świeżym powietrzu albo też tam pod dachem. Zobaczcie też, jakie tutaj piękne drzewo akurat kwitnie. I tutaj też widzicie jeszcze kawałek właśnie tego budynku. Zamówiliśmy kilka regionalnych potraw, żeby Wam pokazać. Już tutaj wszystko mamy. Zacznijmy od zupy. Ta zupa nazywa się tarhana. Ją przygotowuje się latem, ale można ją przechowywać na zimę. Robi się ją w taki sposób, że najpierw na słońcu suszone są papryki, pomidory, cebula. Je wszystkie się blenduje, miesza z jogurtem i z mąką i to wszystko rozłożone na słońcu fermentuje przez kilka dni, a później wszystko jest tak ugniatane rękami, aż przybierze formę proszku. I jako proszek można to przechowywać na zimę i zimą z tego sobie robić zupę. Tutaj mamy oczywiście burdur shish, już pokazywałam Wam w jednym filmie. To jest nasz tutaj taki regionalny kebab. To jest mięso wołowe, mielone i nabijane na takie specjalne grillowe szpikulce, doprawiane tylko solą, pieprzem i w ten sposób grillowane. I tutaj widzę, że też mamy pilaw zrobiony z kaszy bulgur, jogurt i grillowane warzywa. Do picia mamy oczywiście ayran i tutaj możecie zobaczyć, że jest to właśnie produkcja uczelni MAKÜ, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, jako pieczywo pide. I co tu mamy dalej? Zobaczcie, to jest taka sałatka, bardzo znana w regionie Antalii właściwie, to się nazywa piyaz. I tutaj mamy jajko, białą fasolę, pomidory, cebulę, pietruszkę i jest też pasta sezamowa tahin i trochę octu albo soku z cytryny. Tutaj mamy makaron erişte i akurat tutaj podany widzę z białym serem i z orzechami, z pietruszką. I o tym makaronie za chwilę Wam jeszcze coś powiem, ale przejdźmy tutaj. To jest keşkek, też tutaj regionalna potrawa, bardzo popularna na wiejskich weselach szczególnie. I to jest gotowana pszenica z masłem, a na wierzchu taki rozdrobniony kurczak. I tak to wygląda. Za chwilę się zabieramy za jedzenie, tylko coś Wam jeszcze powiem o tym makaronie. Ten makaron też często robiony jest latem po to, żeby później móc go przechowywać na zimę. I kiedyś właśnie pokazywałam na kanale, jak robimy taki makaron razem z Nuriego rodzinką i zrobiłyśmy wtedy z kobitkami 10 kg tego makaronu domową robotą, ale był ten vlog nagrany już chyba z 5 lat temu, więc może to przegapiliście. Koniecznie sobie nadróbcie, myślę, że to było bardzo ciekawe. Wrzucę Wam link w przypiętym komentarzu. A teraz zabieramy się już za jedzenie. W związku z tym, że burdur słynie z lawendy, a sąsiadująca jest Sparta z róży, to w sklepach mamy różne właśnie produkty różane i lawendowe. Tutaj różane lokum, takie galaretki. Tutaj herbata z róży i z lawendy, ale tutaj coś ciekawego, czego jeszcze nie widziałam. Różana kawa i też lawendowa kawa. Tutaj zobaczcie coś ciekawego też. Kawa z czarnuszki. Tutaj zestawy różnych kosmetyków różanych lawendowych. I tutaj płatki róż. Różne mydełka na hammam i oczywiście właśnie też lawendowe i różane. Tutaj zobaczcie dżem różany i ocet różany i lawendowy. Tutaj zobaczcie też coś ciekawego. To jest gazos, czyli oranżada i mamy właśnie też lawendową i różaną. Weźmiemy na próbę. A tutaj ceviz ezmesi. Nasze regionalne słodycze robione z orzechów włoskich. Typowe słodycze z burdur. Weźmiemy trochę na deser.
Jak widzieliście, weszliśmy po drodze do sklepu z regionalnymi produktami. Wzięliśmy sobie coś jeszcze na deser i wróciliśmy do parku. Ale teraz może krótkie podsumowanie. Za to wszystko, co widzieliście tam na obiedzie, zapłaciliśmy 1300 lir, to jest około 105 zł. Tak. Tak to 104,5. wychodzi, tak to wychodzi cenowo. Bardzo ciekawe miejsce, moim zdaniem. Jedzenie też było bardzo dobre, to znaczy Mega. smakowało tak, jak powinno smakować regionalne jedzenie tutaj. No. Więc czy komuś posmakuje, no to już kwestia gustu. Ale myślę, że gdyby kiedyś miał nas odwiedzić ktoś tutaj z Polski, komu mielibyśmy pokazać właśnie regionalne jedzenie i trochę tutaj kultury, to na pewno gości będziemy tam zabierać. No to ładne miejsce. Tak, bardzo mi się podobało i świetny mieli pomysł, żeby tak ten budynek odrestaurować i tak wykorzystać. No. A teraz jesteśmy w parku, pokażę Wam, co tutaj mamy na deser. Dalej jesteśmy w tej kategorii tutaj regionalnych smakołyków. No dobrze, tak, pokazujemy. Ale Tak. już się, widzisz, zrywa się wiatr powoli, No, jednak idzie ten Będzie deszcz do jutro nas deszcz, niestety. tak. Tutaj mamy burdur ceviz ezmesi, tak jak już Wam wspomniałam, w sklepie nasz tutaj burdurowy przysmak, deser robiony z orzechów i tak to wygląda. To jest bardzo słodkie, trzeba to jeść na świeżo, bo inaczej albo może się zeschnąć, albo spleśnieć, także będziemy zaraz to jeść. I gazozy. Wzięliśmy specjalnie jedną lawendową, drugą różaną i będziemy obie próbować. Próba. Mocno gazowane. Lawendowe bardzo dobre. Myślałam, że będzie lecieć jakimś lekiem, że będzie bardzo ziołowe, ale nie, bardzo smaczne. I orzeźwiające. A różany? Też. Też? Mi smakuje, no. Tylko trochę za słodkie. Moje nie jest takie słodkie. Tak, Ale czuć róże? czuć No, mocno. u mnie też tam lawendę czuć, ale właśnie nie tak ziołowo, tylko przyjemnie słodko. Okej. No to co? My sobie tutaj będziemy robić nasz piknik, a potem powoli się zbierać do domu, no bo pogoda niestety powoli się psuje. Niestety. Już się Ostatnie zbierają się chmury, od jutra będzie lało Od niestety. jutra będziemy tylko w domu. Tak, pod kocem. Mam nadzieję, że Wy spędzicie majówkę jakoś przyjemnie. No że nie pod kocem też będzie przyjemnie, nie mówię, ale jeżeli chcecie majówkę sobie spędzić aktywnie na zewnątrz, no to mam nadzieję, że Wam pogoda dopisze, chociaż z tego, co patrzyłam, no to w Polsce akurat ładnie się Wam zapowiada. No. Także zazdroszczę, nie powiem. No ale dobrze. Życzymy Wam udanej majówki i do zobaczenia w następnym vlogu już niedługo. Görüşürüz. Bywajcie.